Siema, witam w kolejnym odcinku, w którym będziemy testować kolejną grę z trylogii GTA The Trilogy Definitive Edition na Nintendo Switch. Dzisiejszą grą będzie Grand Theft Auto Vice City. Wcześniej, jakiś czas temu, zaprezentowałem Wam już San Andreas, dzisiaj będzie Vice City. I zobaczymy, jak ta gra wygląda w wersji zremasterowanej na Nintendo Switch. Chociaż już o tych remasterach zostało w zasadzie powiedziane wszystko, że są to tak naprawdę bieda remastery wykonane na odwalsie, które mogłyby dużo lepiej zostać zrobione. No ale cóż, jest jak jest. Tak jak powiedziałem na koniec tamtego filmika z GTA San Andreas, jest to pierwszy raz, kiedy mamy po prostu GTA dostępne na Switchu, więc no może mogłoby być lepiej, aczkolwiek no gra się dobrze. Tak jak mówiłem wcześniej, tak dotyczy to tak naprawdę każdej gry z trylogii, że te gry zostały wydane bardzo tak biednie, że na początku to ledwo to wszystko działało, było pełno glitchy, pełno bugów. Oczywiście wraz z aktualizacjami dużo rzeczy zostało naprawionych. Gry można już swobodnie ukończyć, nie ma jakichś trudności. Jeżeli chodzi o GTA Vice City, tutaj się będę posiłkował akurat moim doświadczeniem akurat z konsoli Nintendo, PlayStation 4, przepraszam. Na Nintendo Switch, no w tą grę jeszcze nie grałem, jedynie przeszedłem na Switchu San Andreas. Co się tyczy natomiast Vice City, moje jedyne doświadczenie z tą grą jest na PlayStation 4, gdzie przeszedłem całe na 100%, bo też mam tą grę, tą składankę na PlayStation 4. Tak więc co mogę powiedzieć o tej grze i o bugach, jakie są w niej zawarte, to na PlayStation 4 kilka razy jak szedłem na misję, czyli wchodziłem w ten różowy znacznik rozpoczynający misję, to niestety, ale misja mi się nie chciała odpalić. Chodziłem w tym znaczniku, łaziłem po nim jak debil i gra się nie odpalała, misja się nie odpalała. Musiałem na przykład wczytać poprzedniego save'a, iść w to miejsce jeszcze raz, albo nawet kilka razy. Chyba 2 razy miałem taki przypadek, że misja mi się nie chciała odpalić. Czy były jeszcze jakieś bugi? Jakichś takich drastycznych to nie. Jakichś spadków animacji w tej grze też raczej nie było. Jeżeli już były, to raczej w San Andreas. Jeżeli chodzi o grafikę, no grafika jest, mi się wydaje, poprawna. Pamiętajmy, że to nie jest remake, to jest remaster. Więc to jest tak naprawdę ta sama gra, tylko trochę podbita. Ja tu w żadnym wypadku nie zamierzam tych remasterów bronić, bo wiem, że dało się zrobić dużo lepiej. Szczególnie twarze wyglądają tak gumisiowато, kurde. Zostały trochę schrzanione względem oryginału, bardzo kreskówkowo wyglądają te postacie w tych zremasterowanych wersjach. Dałoby się to na pewno zrobić dużo lepiej. Ale na pewno współczesne sterowanie robi robotę, wysoka rozdzielczość robi robotę, no i swobodne rozglądanie się za pomocą prawej gałki robi robotę. Ktoś może powiedzieć, że te gry nie wyglądają dużo lepiej, że tak samo praktycznie wyglądają jak oryginały, ale wiecie co, musielibyście naprawdę włączyć sobie jedne i drugie i porównać, bo ja tak właśnie zrobiłem, włączyłem na PlayStation 4, mam tą klasyczną wersję GTA Vice, no całej trylogii mam klasyczne wersje z PS2 i jak je włączyłem i porównałem, no to różnica w grafice naprawdę jest spora. Oczywiście te stare wersje z PS2 wyglądają nadal super, mają fajny swój styl, ale no jest różnica, nie możecie powiedzieć, że nie ma różnicy. Oczywiście w tamte również gra się dobrze, ale tutaj współczesne sterowanie na pewno będzie dobre dla nowszych graczy, którzy nie grali w oryginalne wersje tamtych gier i dla których próg wejścia właśnie z tego powodu mógłby być teraz trochę za wysoki. A mi się wydaje właśnie, że te gry uwspółcześnione no, mają szansę przynajmniej, żeby ktoś w nie zagrał, chociaż po takich recenzjach jakie dostały, to nie wiem, czy ktoś się skusi. Ja sam długo się, powiem szczerze, opierałem, bo no tak jak uwielbiam te gry, no tak niestety no kłuło mnie w oczy to jak wykonali te remastery. No ale już po dłuższym czasie, kiedy wyszły już patche, które ponaprawiały dużo błędów,
to w końcu spróbowałem i no nie żałuję. Przeszedłem Vice City na 100% na PS4, przeszedłem San Andreas na Switchu, została mi jeszcze GTA trójka, którą też sobie może kiedyś przejdę. Będzie to moje pierwsze przejście, bo nigdy nie przeszedłem GTA trójki, także nie ma szału, ale no, czy nie ma tragedii? No, zależnie od ceny, za jaką kupicie te gry. Teraz można kupić wersję na PS-kę i na Xboxa można kupić na przykład nówki za jakieś 60 zł. No to mi się wydaje, że jest to całkiem spoko cena za pudełko. Za 3 gry to macie po 20 zł za sztukę. Nie ma tragedii. No Switch niestety rządzi się swoimi prawami. Wersja ze Switcha jest bardzo droga. Wydaje mi się, że będzie jeszcze droższa z tego względu, że podejrzewam, że był bardzo mały nakład tej gry. Wcale mnie to nie dziwi. W przypadku wielu... O kurwa, policjanta przejechałem. W przypadku wielu gier tak jest na Switchu, że mają mniejszy nakład, dlatego są drogie. No i ogólnie gry na Switcha są drogie, po prostu tak są i już. Trzymają cenę i ta też niestety jest droga i w ogóle nie tanieje. Ja ją kupiłem za tą całą trylogię za jakieś 180 zł, czyli bardzo, bardzo drogo. O wiele za drogo jak na tą grę. Ta gra nie jest na pewno tyle warta. Znaczy ta cała trylogia w tej wersji odświeżonej. No ale Switch niestety rządzi się swoimi prawami, a możliwość grania przenośnie w te 3 świetne gry jest niewątpliwie bardzo kusząco. No tu sterowanie jest trochę inne niż w San Andreas, bo tutaj hamujemy kwadratem, no mówię tak PS-kowo, Y na Switchu. Także no musicie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te kilka niedoróbek jest to coś, co możecie zaakceptować, czy nie. No, biorąc pod uwagę, że możecie zagrać w to przenośnie, no chyba, że macie Steam Decka, no to możecie sobie wersję PC-tową pograć przenośnie. Ale jeżeli nie macie Steam Decka, macie Switcha, no to nie macie w sumie innej opcji. A granie przenośnie w te stare gry jest naprawdę fajne i klimatyczne. Jest to no trochę jak granie na przykład na PSP, kurczę, Vice City Stories albo Liberty City Stories, tylko z lepszą grafiką. Dobra, cutscenkę. No mogłem w sumie zostawić cutscenkę, no ale trudno. Mercedes, tu jest ta laska. Zobacz, da się przyjrzeć jej trochę. No ma trochę taką gumisiowatą twarz. Trochę tutaj modele zostały zrypane niestety. No ale cóż. Ja tam się nie czepiam, bo w samym gameplayu tak tego nie widać. Jedynie w cutscenkach, a przecież esencją tych gier jest rozgrywka fajna. Dobra, radio niestety wyłączę, żeby nie przeszkadzało. I jedziemy sobie do celu i zaraz będziemy w sumie mogli kończyć tą prezentację. O, zgubiłem moją pasażerkę. Gdzie ona jest? Lalka, trzymaj się mocniej, bo inaczej to sobie zęby zgubisz. Dobra. Wysiadasz. Tak się prezentuje GTA Vice City na konsolkę Nintendo Switch. Możemy jeszcze zrobić save'a. Zawsze to... O, pięknie mnie wywaliło z motoru. Chciałem tak samo, kurczę, jak w San Andreas hamować przyciskiem L. Chyba możliwe, że da się takie sterowanie zrobić, nie wiem. Jest trochę inne, przez co mnie myli. Ale no nic. Za chwilkę zobaczymy. Zrobimy save'a i w zasadzie możemy kończyć ten filmik. Dobra. Więc tak prezentuje się GTA Vice City na Nintendo Switch. Zostanie nam do zaprezentowania jeszcze tylko pierwsza część trójwymiarowej serii GTA, czyli GTA 3, która będzie w jakimś tam kolejnym filmiku. Także dziękuję bardzo za uwagę i cześć.